Ukraina potrzebuje więcej gazu, a Polska może go dostarczyć, kładąc podwaliny pod hub gazowy i trzeci gazoport. Jest ryzyko recydywy blackoutu iberyjskiego. Dronopad Ukrainy został wzmocniony rakietami. Jest 10 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Sojusz gazowy Polski i Ukrainy na przekór atakom Rosji to szansa na trzeci gazoport. Ukraina potrzebuje więcej gazu po atakach Rosji, a Polska może go znów dostarczyć, tworząc podwaliny pod rozwój pływającego gazoportu w Gdańsku, a docelowo hubu gazowego. Najnowsze uderzenie Rosji z nocy z 9 na 10 października pozbawiło Kijów dostaw energii, pokazując rosnącą skalę zniszczeń infrastruktury energetycznej. Ataki rosyjskie z października pozbawiły Ukrainę około 60% wydobycia gazu ziemnego, o czym poinformowała agencja Bloomberg 9 października. Warto przypomnieć, że podobne ataki z lutego i marca tego roku pozbawiły Ukrainę nawet 50% wydobycia. Ruszył wyścig z czasem. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który oferował pożyczki na zakupy gazu nad Dnieprem w przeszłości, ma uruchomić nowy program w przeciągu 2 miesięcy. Kyiv Independent szacuje, że Kijów potrzebuje około 13,2 miliardów metrów sześciennych gazu na skalę całego kraju, aby zrealizować zapotrzebowanie w sezonie grzewczym. Gazeta ustaliła w Naftogazie, że kupił już 4,6 z 5,8 miliardów metrów sześciennych zaplanowanych dotychczas. Według Ministerstwa Energetyki Ukrainy będzie ona potrzebować zwiększenia importu gazu o 30%. Skala zależy od tempa napraw w sektorze wydobycia gazu oraz nowych ataków rosyjskich. Bloomberg liczy, że Ukraina może potrzebować dodatkowych 4 miliardów metrów sześciennych gazu do marca 2026 roku, czyli wydatku rzędu 2 miliardów euro. Nowe dostawy gazu mogą pochodzić z USA i docierać przez Polskę dzięki rozwojowi współpracy Orlenu oraz Naftogazu, która pozwoliła na dostawę 4 ładunków w 2025 roku. Łączny wolumen to 430 milionów metrów sześciennych. Ataki rosyjskie zwiększają potencjalny wolumen dostaw z Polski. Są także argumentem za rozwojem współpracy długofalowej. Ukraińcy rozważali bezpośrednie zakupy na rynku, ale pośrednictwo Orlenu może przyspieszyć zakup. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w sprawie umowy długoterminowej z Naftogazem. Bardziej długofalowo jest to argument za wykorzystaniem potencjału rozbudowy tzw. pływającego gazoportu FSRU o drugi statek. Gaz-System prowadzi na przełomie września i października badania rynkowe w tej sprawie. Podcast Energy Drink informował we wrześniu, że dopiero udane badanie niewiążące ma prowadzić do wiążącej procedury Open Season, w której uczestnicy rynku będą się zobowiązywać do rezerwacji przepustowości. Taką procedurę przeszedł już FSRU z całą mocą zajętą przez polski Orlen. Druga jednostka, zwana FSRU-2, może być niezbędna do rozwoju eksportu gazu przez Polskę na Ukrainę oraz do innych odbiorców w regionie, bo pierwsza o planowanej przepustowości 6,1 miliarda metrów sześciennych rocznie zaopatrzy rosnące zapotrzebowanie krajowej energetyki oraz ciepłownictwa na gaz. Rozwój dostaw gazu przez Polskę do krajów regionu zwiększy rentowność infrastruktury przesyłowej niezależnie od tempa transformacji energetycznej, która może zmniejszyć zapotrzebowanie w kraju. To także szansa na rozwój handlu gazem w Polsce jako cenowego punktu odniesienia Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiednie nasycenie rynku dostawami nierosyjskimi z różnych kierunków może mieć znaczenie cenotwórcze. Wówczas powstanie polski hub gazowy, postulowany od lat w analizach sektora gazowego. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Konkurs piękności źródeł odnawialnych w Polsce. Jest pomysł na nowe podejście do przyłączania źródeł odnawialnych. Projekt nowelizacji prawa energetycznego UC84 zawiera propozycję utworzenia stref rozwoju w różnych kolorach. Mają zostać wyznaczone przez operatora i zatwierdzone przez regulatora energetycznego po to, żeby wskazać, gdzie OZE są mile widziane, a gdzie nie. Opóźnienie do nadrobienia. Komisarz Dan Jorgensen rozumie złożoność polskiej sytuacji. Rząd działa, by polska energetyka była niskoemisyjna, konkurencyjna i bezpieczna, ocenia pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna o skardze Komisji do Trybunału za brak krajowego planu na rzecz energii i klimatu. Offshore do przodu.
Ustawa o morskich farmach wiatrowych została przyjęta przez Sejm. Jest większość polityczna za wiatrakami na morzu. Teoretycznie prezydent też jest za. Ustawa wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, zwiększając naszą niezależność od importu surowców i wykorzystując krajowe zasoby naturalne, przekonuje resort klimatu. Teraz wieści z Europy. Niemcy łagodniej o silnikach. Rząd w Berlinie zamierza dążyć do złagodzenia przepisów unijnych o końcu sprzedaży nowych silników spalinowych w 2035 roku. Nie może być drastycznego cięcia w 2035 roku, powiedział kanclerz Friedrich Merz podczas Autodialog w Berlinie. Niemcy chcą dopuścić hybrydy i mieszanki paliw w silnikach spalinowych. Recydywa blackoutu iberyjskiego. Operator hiszpański Red Electrica ostrzega przed nowymi blackoutami. Prosi regulatora o zgodę na zmianę procedur w celu zwiększenia kontroli nad skokami napięcia. Raport ENTSO-E pokazał, że blackout Półwyspu Iberyjskiego z kwietnia 2025 roku zaczął się od kilku instalacji odnawialnych. W systemie mogło też zabraknąć inercji przez niewystarczającą moc energetyki konwencjonalnej w ruchu. Pieniądze na niezależność. Komisja Europejska zamierza przeznaczyć ponad 400 miliardów euro na program Global Gateway, służący inwestycjom na tzw. globalnym południu. Około 150 miliardów euro ma trafić do Afryki, gdzie Europejczycy chcą pozyskiwać surowce w celu zmniejszenia zależności od Chińczyków. Jeszcze wieści ze świata. Sankcje USA blokują Rosjan w Serbii. 9 października zostały nałożone sankcje amerykańskie na firmę naftową NIS z większościowymi udziałami Gazpromu. To koniec wyłączeń oferowanych dotąd przez USA i zagrożenie produkcji paliw w jedynej rafinerii serbskiej. Dostawy ropy z naftoportu w Chorwacji ustały. Dronopad wzmocniony rakietami. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ataki dronów i rakiet ukraińskich w Rosji mogły zmniejszyć podaż benzyny rosyjskiej o 20%. Kreml oskarżał USA o przekazywanie danych wywiadowczych potrzebnych do ataków w głębi terytorium rosyjskiego. Ukraińcy wykorzystują własne rakiety Flaming i Neptun, licząc na dostawy Tomahawków z USA. Indie i Chiny z Rosją. Według Reutersa Indie opłaciły pierwsze 2-3 ładunki ropy z Rosji z pomocą chińskich juanów. Nie jest to jednak pierwszy przypadek w historii. USA wzywają Indie do większych zakupów amerykańskiej ropy. Nałożyły też cła na dostawy z Rosji do tego kraju w wysokości 50%. Groźba surowcowa Chin w praktyce. Ośrodek Studiów Wschodnich ostrzega, że Chiny mogą użyć zależności Zachodu do wrogich celów. Przykładowo, Niemcy sprowadzają 92% metali ziem rzadkich z tego źródła. W obliczu braku realnych alternatywnych źródeł Pekin będzie wykorzystywał ograniczenia jako narzędzie nacisku na Unię Europejską, żądając ustępstw w innych obszarach polityki i gospodarki, ostrzega Aleksandra Kozaczyńska z OSW. Jest analogia do działań rosyjskich. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.